Za nami festiwalowy piątek. Trudno uwierzyć, że bawimy się już wspólnie od tygodnia. Pogoda znów wystawiła nas na próbę, ale Malta wybrnęła dziarsko z całej sytuacji. Niesamowite jest to, że żaden deszcz nie wystraszył naszych festiwalowiczów. Na początek zaglądamy ponownie do strefy zielonej energii. Tym razem w nowej lokalizacji, bo w klubie festiwalowym na Placu Wolności. Przepyszne jabłka i stoisko z sitodrukiem to wasi ulubieńcy, więc wzięliśmy je ze sobą. Rano skorzystaliśmy z warsztatów upcyklingowych, a po południu wybrzmiały także piosenki na ekoudręki w wykonaniu musicalu improwizowanego. Po wielkim sukcesie spektaklu Do góry nogami kalifornijski Actors Gang wybrał się na spacer. Pogoda może nie była rodem z Los Angeles, ale nie przeszkodziła w podziwianiu uroków poznańskiej Starówki. Trupa Tima Robbinsa znalazła moment na poznanie miasta przed powrotem do Auli Artis, gdzie po raz drugi wystawiła swój hitowy spektakl, a nagrodzony Oscarem aktor ponownie spotkał się z publicznością. So we train at the Actors Gang, we train with improvisation. But before anyone speaks, they have to be completely full of an emotion and an urgency to tell the story. We have people from many different countries. And one of the things I learned was that if they're going to improv, if English isn't your first language, they oftentimes have to go through their brain in order to translate. So I encourage them to talk in their origin language. And so we have a very strong discipline about how to create theater. But improvisation, once the emotions are full and the urgency is there, that's when oftentimes people are saying things they had no idea they were going to say. A lot like it is in life. Maltę tworzą ludzie. Malta to artyści, widzowie, organizatorzy, ale przede wszystkim nasi niezawodni wolontariusze. I to właśnie moment, żeby wam podziękować. To wolontariuszki i wolontariusze ciężko pracują, by 34. edycja festiwalu mogła być tak wspaniała. Od rana do nocy, z uśmiechem na twarzy, służą pomocą i odpowiedzią na każde pytanie. Festiwal tej skali ma ogromną rzeszę ludzi, którzy włączają się tutaj swoim wolnym czasem, energią. Sama zaczynałam wszystko, co zawodowo przydarzyło się w moim życiu jako wolontariuszka Malty i absolutnie wiem, że może to zmienić czyjeś życie, dodać jakiegoś nowego uroku, czy pokierować w konkretną stronę, ale też wiem, że festiwal zapamiętywany jest właśnie dzięki wolontariuszom i kontaktowi, jaki mają w relacji z artystami, z gośćmi, informacją. Dlatego naprawdę nie ma grupy, której można by bardziej podziękować za to, ile z siebie dają, żeby ten festiwal był taki, jaki jest i żeby nasi goście machali nam ze schodów samolotu, tudzież pociągu z radością, mówiąc, że chcą wrócić, bo byli tutaj tak świetnie przyjęci. Jesteśmy wam szalenie wdzięczni i liczymy, że zobaczymy się w tym samym gronie w przyszłym roku. Niezmiennie Malta zaprasza na wystawy. W Starym Browarze już od kilku dni można podziwiać wystawę, która pokazuje 11 lat działalności Kulczyk Foundation. Multum inicjatyw walczących z nierównościami społecznymi. Lata pomagania dziewczynkom i kobietom z całego świata w walce o lepsze życie i własne marzenia. Kulczyk Foundation to fundacja, którą założyła moja mama, tato, jeszcze mój brat i ja. To zawsze było tak, że chcieliśmy zrozumieć, kim jesteśmy i na jakiej ziemi i jak tak naprawdę żyją tutaj ludzie poza złotą klatką, tych, którzy mają dach nad głową, jedzenie na stole i mogą wysłać swoje dzieci do szkoły. I chcąc to wiedzieć i zrozumieć, ruszyłam w świat i pokornie obserwowałam. Ważne było to, żeby wspierać całe społeczności, bo jednak nie jesteśmy oddzieloną wyspą, jesteśmy archipelagiem i bez siebie nawzajem nie przetrwamy. I niech zawsze to, że mamy jakiś przywilej, będzie powodem ku temu, żeby służyć. Do końca tygodnia w siedzibie Fundacji Czas Kobiet można oglądać wystawę Odplatanie Krystyny Piotrowskiej, która poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące roli i znaczenia włosów w kulturze. Uczestnicy projektu Elimu każdego dnia dają nam nowy powód do uśmiechu, co tylko potwierdzili prezentując swój flashmob, który zobaczyliśmy w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trudno się powstrzymać od tańca, patrząc na tę energię i radość.
Chwilę później przyszła pora na kolejne wielkie widowisko, tym razem malarskie. Sztuka Żółw Gogena rozgrywa się bowiem na ogromnych sztalugach. Na kilkadziesiąt minut Poznań stał się domem największej malarskiej pracowni na świecie, a my mogliśmy zobaczyć proces powstawania dzieła. Za nami również kolejne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Malta Festival. Tłum fanów Anoni i grupy The Johnsons nie wystraszył się pogody i zalał dosłownie park Starego Browaru. Zmarzniętą publiczność wokalistka rozgrzewała swoim wyjątkowym, niezwykle poruszającym głosem. Absolutny highlight tegorocznej Malty. Podobnie gorące były dźwięki serwowane przez You Are Tracks. Królowa wysokiego tempa rozpoczęła w ten sposób drugi weekend wspólnych maltańskich tańców, które trwały także podczas kolejnej edycji Silent Disco. Wyśpijcie się dobrze, bo przed nami 2 ostatnie dni festiwalu i całe mnóstwo emocji do przeżycia.